Japończycy budują imponujący mur ochronny przed tsunami. Witajcie serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj zabieramy Was w fascynującą podróż do Japonii, gdzie przyjrzymy się jednemu z najważniejszych elementów ich obrony przed tsunami. Przygotujcie się na rozbudowaną opowieść, która przedstawi Wam historię, znaczenie, kontrowersje i wyzwania związane z budową olbrzymiego muru przed tsunami. Zapraszamy do wysłuchania. Długość muru. Na japońskim wybrzeżu rozciąga się Bindra-Kendre, olbrzymi mur przeciw tsunami, który sięga prawie 400 km długości. To jeden z najdłuższych tego typu umocnień na świecie. Mur został zaprojektowany i wybudowany w celu ochrony wybrzeża przed siłami tsunami, które mogą spowodować ogromne zniszczenia. Jego znaczna długość sprawia, że pokrywa obszar wielu narażonych miejscowości, co zwiększa szanse na skuteczną ochronę społeczności. Dlaczego powstał? Budowa murów przeciw tsunami w Japonii jest odpowiedzią na tragiczne wydarzenie związane z tsunami, które miało miejsce w 2011 roku. To katastrofalne trzęsienie ziemi i tsunami spowodowało ogromne straty w ludziach i mieniu. Japoński rząd podjął decyzję o inwestycji ogromnych środków finansowych w budowę nowych umocnień, aby zminimalizować skutki przyszłych zagrożeń i zapewnić ochronę mieszkańcom wybrzeża. Jest to element szerszej strategii Japonii w zakresie zarządzania ryzykiem i adaptacji do zmian klimatycznych. Historia umocnień przeciw tsunami w Japonii sięga dawnych czasów. W przeszłości wiele japońskich miast i wiosek doświadczyło tragicznych konsekwencji trzęsień ziemi i tsunami. Japończycy nauczyli się na własnej skórze, jak ważne jest budowanie skutecznych systemów obronnych. Przykładem jest miejscowość Taro, która po dwóch katastrofalnych huraganach stała się wzorem skutecznych umocnień przeciw tsunami. Wraz z postępem technologicznym budowa i konstrukcja murów przeciw tsunami stała się bardziej zaawansowana, zapewniając większą ochronę i wytrzymałość. Koszt. Budowa murów przeciw tsunami to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga znacznych inwestycji finansowych. Japoński rząd przeznaczył około 12 miliardów dolarów na budowę i modernizację systemów obronnych wzdłuż wybrzeża. Koszt ten uwzględnia nie tylko materiały i pracę, ale również badania, projektowania i utrzymanie murów przeciw tsunami. Jest to znaczący wydatek, który świadczy o determinacji Japonii w ochronie swoich społeczności przed przyszłymi katastrofami. Jak Japonia radzi sobie z trzęsieniami? Japonia jest jednym z najbardziej narażonych na trzęsienia ziemi krajów na świecie. Japończycy opracowali zaawansowane systemy monitorowania trzęsień, szybkiego reagowania i ewakuacji. Ponadto w krajobrazie miejskim zastosowano specjalne przepisy budowlane, które wymagają zastosowania innowacyjnych technologii, takich jak elastyczne konstrukcje budynków, aby minimalizować skutki trzęsień ziemi. Umocnienia przeciw tsunami są jednym z elementów szeroko zakrojonej strategii Japonii w radzeniu sobie z tymi katastrofami. Kontrowersje i krytyka. Budowa olbrzymich murów przeciw tsunami w Japonii wywołała pewien stopień kontrowersji. Niektórzy mieszkańcy i eksperci wskazują na negatywne skutki, takie jak zmiany krajobrazu wybrzeża, utrata widoku na morze, wpływ na ekosystemy morskie oraz obawy o turystykę i lokalne społeczności. Obecność tych olbrzymich konstrukcji może budzić obawy i niepokój wśród mieszkańców. Krytycy podkreślają również, że mur przeciw tsunami może dawać tylko iluzję bezpieczeństwa i że społeczności powinny również skupić się na świadomości, edukacji i szybkim reagowaniu w przypadku zagrożenia tsunami. Innowacyjne rozwiązania. W odpowiedzi na wyzwania związane z tsunami Japonia eksploruje również inne innowacyjne rozwiązania. Oprócz murów przeciw tsunami badane są również technologie takie jak inteligentne systemy ostrzegania, platformy podnoszące budynki na specjalne podpory oraz technologie monitorujące i analizujące dane, które pomagają w szybkiej reakcji na zagrożenia. Kombinacja różnych rozwiązań i systemów może zapewnić bardziej wszechstronną i skuteczną ochronę przed tsunami. Adaptacja społeczności. Budowa umocnień przeciw tsunami to nie tylko inżynieryjne wyzwanie, ale również proces, który angażuje lokalną społeczność. Współpraca mieszkańców, władz lokalnych i ekspertów jest kluczowa dla skutecznej ochrony przed tsunami. Tworzenie planów ewakuacji, prowadzenie kampanii informacyjnych, edukacja i świadomość społeczna są istotnymi elementami adaptacji i przygotowania na wypadek zagrożenia tsunami. Bez zaangażowania i współpracy społeczności budowa murów przeciw tsunami nie mogłaby osiągnąć pełnego sukcesu. Współpraca z międzynarodowymi partnerami. Japonia prowadzi szeroką współpracę z wieloma międzynarodowymi partnerami w dziedzinie umocnień przeciw tsunami. Współpraca ta obejmuje zarówno inne kraje dotknięte zagrożeniem tsunami, jak i organizacje międzynarodowe, instytuty naukowe, konstrukcyjne i inżynieryjne. Japońscy eksperci i inżynierowie współpracują z partnerami na różnych poziomach, od wymiany informacji i doświadczeń po wspólne projekty badawcze i technologiczne. Dzięki temu mogą wymieniać się najlepszymi praktykami i innowacjami i rozwiązaniami, co przyczynia się do wzajemnego wsparcia i doskonalenia działań przeciw tsunami na arenie międzynarodowej. Współpraca ta umożliwia również koordynację działań w przypadku wspólnych zagrożeń i wzajemne uczenie się na podstawie doświadczeń różnych krajów, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności ochrony społeczności przybrzeżnych na całym świecie.
Dziękujemy, że byliście z nami podczas tej szczegółowej opowieści o japońskich umocnieniach przeciw tsunami. Odkryliśmy historię, znaczenie, kontrowersje i wyzwania związane z tymi imponującymi strukturami. Niezależnie od kontrowersji nie można zapomnieć, że ochrona przed tsunami to nie tylko mury, ale również edukacja, świadomość i gotowość do działania. Japończycy uczą nas, jak ważna jest adaptacja do środowiska i budowanie bezpiecznych społeczności. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia następnym razem.